Dziękuję bardzo. Dobra, pani mówiła o treści i nikt nie ma żadnych wątpliwości na temat tych reliktów, które pozostały, tego bunkra, że to trzeba zachować. Dzięki panu profesorowi wiemy, jak mamy to zrobić. To znaczy jasne jest, że on musi być obudowany. I ja, jeśli państwo pozwolę, to zwrócę uwagę właśnie na tę architektoniczną obudowę, którą się trudzili studenci, którą się koledzy tutaj trudzili, bo dla mnie to jest bardzo istotne, ponieważ to będzie, jakby powiedziałem, serce leży pod ziemią, ale z zewnątrz będziemy widzieć to, jak to zostanie obudowane, jak to zostanie zaprezentowane. I wydaje mi się, że to jest rzecz, pomijając właśnie wszystkie wątki, prawa sentymentalne i tak dalej, czy pamięci, upamiętnienia tego miejsca, które upamiętniamy, to niezwykle ważną sprawą jest kwestia tego futerału, w którym zamkniemy i będziemy snuć te historie, o których pani opowiadała i które, prawda, mają różne jakieś fazy przeżycia czy kontemplacji. I tutaj oglądając wystawę i studentów i oglądając tutaj projekt kolegów, zastanawiam się właśnie, na ile tego typu architektura powinna być architekturą rzucającą się w oczy, na ile powinna być bardzo dyskretna, ale chodzi o to, że to my, idąc ulicą, żebyśmy zwrócili uwagę, weszli tam i zapoznali się z tą historią, no to musi ten pawilon nas do tego w jakimś sensie skłonić. I wydaje mi się, że to jest niezwykle ważne, ponieważ czasami zdarzam, akurat nie jest to tego typu miejsce upamiętnienia, ale przyznam szczerze, że nie tak kilka miesięcy temu przeżyłam szok, przejeżdżając koło Osowa i widząc, co powstało na zasadzie jakiejś koszmarnie ogromnej budowli monumentalnej. Natomiast nie wiem, czy państwo wiedzą, ale przez lata tam był poligon wojskowy, nie wolno było chodzić, bo i stał krzyż. I ten krzyż był 90 razy bardziej wymowny niż ta ogromna architektura tam, która powstała, która przytłoczyła w moim przekonaniu to miejsce. I dlatego wydaje mi się, że to jest jedna z kluczowych spraw, bo znaczy mamy artefakt, mamy rzecz, którą musimy upamiętniać. Nikt nie ma wątpliwości, że to jest coś wartego właśnie, szczególnie jak się ten krajobraz tej części Warszawy zmienił, więc żeby uświadomić, że to było coś innego inaczej. Ale wydaje mi się, że summa summarum tą taką, powiedziałabym, jak to właśnie szkatułą, w której ta rzecz będzie zamknięta, jest niezwykle ważne, żeby wyważyć. Bo ja patrząc na studenckie projekty, jedni szli w jakieś piramidy, inni szli w ciemny, czarny kolor, prawda, że prawie nas nie ma. No i teraz się zastanowić trzeba i znaleźć formułę do tego, a miejsce jest, powiedziałabym, szczególne. Także... Dziękujemy bardzo.